Rozpoczynamy trzecią część zabawy z budową projektu Volvo Amazon na płycie podłogowej Mercedesa CLK, czyli typowy Unibody Swap. Trzecia część to customowa blachareczka. Także taki dzisiaj odcinek. Zapraszam Was też do obejrzenia pozostałych odcinków. Jest playlista, do której jest link i poprzednie części, dwie części z budowy plus pierwsza część prolog. No i co? Jedziemy. Także wykorzystuję 3 grubości blachy. Na podłodze mam jedynkę. O samochód oparta jest półtorówka. Korzystałem też z fragmentów dwójki do robienia wzmocnień tutaj w słupkach A. No i teraz połączyłem progi i przechodzę do tylnej części samochodu. Więc jeszcze, żeby się upewnić, czy wszystko mam prosto, mierzę sobie kątownikiem tutaj odległość od piasty do nadkola z dwóch stron. No i mam idealnie. Mierzę sobie też w środku przekątne, żeby mieć pewność. No i zaczynam wstawiać te blaszki, które dorobiłem, żeby tutaj zaślepić to miejsce, a już wtedy konkretnie złapać tył. I blaszka będzie zaraz ospawana. Dobra, tam gdzie dolega. Te blaszki boczne mam już cyknięte z jednej, jak i z drugiej strony. I teraz muszę się zastanowić, jak połączyć górę. Czyli myślę, że tutaj sobie po prostu dołożę grubszą blachę i zrobię sobie ładne łączenie z tym górnym wzmocnieniem z Mercedesa. Tutaj ogólnie Volvo ma ten profil zamknięty z drugiej strony i to wzmocnienie idzie aż tam do tyłu, więc tutaj ogólnie cała konstrukcja tej tylnej części tutaj u góry w Volvo jest bardzo solidna. Także jest się tutaj do czego złapać. No i to nam fajnie usztywni tutaj ten tył, bo to naprawdę jest solidny aizol. I tutaj zaraz będziemy mieli też tył zastrzelony ładnie. No i wtedy zajmiemy się już tylko wstawkami estetycznymi, czyli tutaj sobie ładnie zamkniemy. Tutaj w ogóle chcę przełożyć jeszcze wewnętrzny element z Mercedesa. Zaraz sobie go pójdę, wytnę i zobaczymy, czy on mi tu fajnie wejdzie. I do niego wtedy będzie mocowany pas. I to wtedy też nam bardzo tutaj wzmocni słupek B tutaj z przekątną. I to ogólnie tutaj zamknie się nam to ładną strukturą, także to też fajnie wzmocni tą karoserię. No i tak jak mówiłem wcześniej, myślałem, żeby tutaj wkomponować to oryginalne wzmocnienie z uchwytem na pas, wzmocnić słupek B, tutaj go ładnie zastrzelić z progiem i z wzmocnieniem tutaj tym tylnym, z tylną podłużnicą, ale no to będzie dużo kombinacji i niepotrzebna walka i wstawianie jakiegoś wycinka, więc po prostu dorobię własne wzmocnienie, do którego później właśnie zaadaptuję mocowanie do pasa i też wytnę ten tutaj fragment i po prostu dołożę swój elemencik. Zamiast tego nie będzie to łączone, spawane, tylko będzie to jedno tak jak oryginał. Tam będzie połączone to ze słupkami. Myślę, że będzie zajebiście. No i mam już szablon z tekturki. Teraz sobie ten szablon jeszcze tutaj dopracuję, wytnę, dorobię sobie wybitki, spawam, będzie. No i mam już ten element dogięty z półtorówki, że na razie go jeszcze tutaj nie wpasuję, tylko podcinać sobie tutaj kawałek na samochodzie, żeby móc fajnie wpasować, ale myślę, że już wiadomo o co chodzi. Też motyw wybitki, jak i dodatkowych okrągłych wybitek, tak jak taki motyw też daje na elementach bocznych. To spowoduje zwiększenie sztywności. Sama półtorówka to też jest tutaj dość duże usztywnienie tego elementu. I myślę, że będzie to fajnie sztywne. Uzyskam tej sztywność tej części nadwozia taką jak była fabrycznie w CLK. No i tutaj też później dorobimy sobie trójkąt, na którym będzie mocowanie do pasa bezpieczeństwa z pirotechnicznym napinaczem. Także pirotechniczne napinacze sobie zostawimy. Wiadomo, poduszek nie będziemy przekładali. Byłaby opcja, jeżeli by to w sobie fajnie rozrysować, zamocować solidnie poduszki na tych samych odległościach, które były w Mercedesie. To byłaby nawet opcja zaadaptować do takiego Volvo poduszki powietrzne, no ale to jest klasyk, także pirotechniczne napinacze pasów zostawimy, docisną one w razie czego do oryginalnego fotelu, w ogóle jakieś katastroficzne rzeczy, ale no bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz,
Także przy budowie takiego projektu od razu też myślimy o tym bezpieczeństwie biernym, żeby zapewnić je sobie w jak największym stopniu. Stopniowo, tak jak widać, zabudowywuję wszystkie przestrzenie. Staram się też dorobić takie wybitki, żeby mniej więcej te blachy, które dorabiam, były spójne ze sobą estetycznie i dodawały takiego fajnego sznytu. Standardowo dorabiam sobie szablony z tektury, które pasuje w miejscu, w którym później chcę wstawiać blachę. I na podstawie tych szablonów wycinam sobie blaszkę. Zapraszam wszystkich do wcześniejszych odcinków, szczególnie z Chevy Dodge'em. Tutaj będą podlinkowane, w których tłumaczę krok po kroku taką pracę blacharską. Także zapraszam też do zapoznania się z pozostałymi projektami, gdzie jest po prostu więcej technicznych informacji. Dorobiłem szablon i zaraz będę dorabiał blaszkę, zamykał to miejsce. Dobra, czas na nadkola. Nadkola dobierałem sobie tak, żeby kształtem były jak najbardziej zbliżone do nadkoli oryginalnych. No i tak jak widzimy po przyłożeniu, tutaj te nadkole, które mam wycięte z błotnika Audi A6, idealnie tutaj się układa tą linią, czyli praktycznie jeżeli chodzi o łuk, to mamy tą linię idealnie zbliżoną. No i wiem, że różnica rozstawu osi to jest 9 cm, więc po prostu muszę sobie to nadkole przesunąć o 9 cm i będę je wstawiał po prostu z takim przesunięciem. No i teraz przykładając sobie nadkole do oryginału, wyrysowałem sobie z góry linię od reparaturki, no i po przełożeniu o 9 cm tą linię sobie wydłużam i dzięki temu będę wiedział, że te nadkole będę miał ułożone w tej samej linii względem oryginalnego, tylko z przesunięciem. Także tak, biorę się za przeróbkę nadkola wewnętrznego. Jak będę miał nadkole wewnętrzne przerobione, no to wtedy dopiero zacznę spawać zewnętrzne. No i co, czas się zająć tutaj nadkolem. Zaczynamy od tego, że dorobimy nadkole wewnętrzne, które będzie łączeniem tutaj tego oryginalnego nadkola po prostu z nowym nadkolem, tak? Karoserię mamy w całości połączoną. Wszystkie elementy konstrukcyjne są złapane, zespawane. Także teraz część łączenia, można powiedzieć, praktycznego. Dorabiam nadkole wewnętrzne, żeby móc zmienić właśnie ten rozstaw osi o 9 cm. No to wiadomo, nadkola muszę wykonać od podstaw. No nie powiem, trochę rodzi się to nadkole w bólach. Ma być jak najbardziej praktyczne. No i dobra, małymi kroczkami coraz bardziej mi się zarysowywuje kształt. Pożądany kształt nadkola wewnętrznego. No, także sympatiko. No, pomalutku dorabiam nadkole wewnętrzne tak też, żeby idealnie mi pasowało z nadkolem zewnętrznym. Więc tutaj widzę, ile jeszcze muszę podgiąć i gdzie zrobić ram. Właśnie sobie zarysowywuję. Gdzie zrobić ram. No, ta robota jest taka, że jak nie ma weny, to nie ma weny. Ale jak jest wena, to się robi rozpiździel. Także dzisiaj next day i zaczynamy od poogarnięcia tego, co się tu narozpiździło. Najgorsze jest to, że on tutaj ma tej gumy konserwacji nawalone. O, przez kogoś. I tak jak mówię, pod tą konserwacją to się tylko zgnilizna większa robiła. No i co?
Troszkę gumą zaciągnięte, małe dziury i się okazuje, że to nie są małe dziury. No, także tak. Dobra, no, nie ma co, tutaj dorobiłem kawałek blachy, a i tak będę musiał dorobić zaraz większy kawałek, bo właśnie później wyszło, że są takie dziury. No to z tej strony od razu po prostu dorobię cały ten fragment. Ta. No dobra, to nadkole mam skończone powiedzmy w 80%. No i tak jak pokazywałem, wykonałem sobie nadkole z drugiej strony na wzór właśnie nadkola, które mam z tamtej strony. No i teraz moim zadaniem będzie po prostu zgrać te dwa nadkola tak, żeby były identyczne, żeby były odbiciem lustrzanym, jak i no, żeby pasowały na nie bardzo fajnie nakładki nadkola zewnętrzne. Także tak to się prezentuje. Tutaj troszkę poszedłem innym sposobem do tego, żeby to wykonać. To już jest lekko przyszlifowane do podmalowania podkładem. Także tutaj troszkę więcej spawów położyłem, ponieważ na początku chciałem to zrobić z jednego elementu, ale życie zweryfikowało i ostatecznie dorobiłem podobnie jak tam. Z tym, że tutaj mam z dwóch elementów nadkole te takie główne. Później mam z jednego elementu tą blachę na wierzch nałożoną, czyli od tej strony tutaj tej ścianki. No i z dwóch elementów dorobione tutaj już ten kształt samego nadkola. Natomiast z tej strony już wykonałem to nadkole z dwóch elementów, to nadkole główne, no i z dwóch elementów to nadkole tutaj w kształcie koła. Także w sumie jeden element mniej po prostu przez to, że to robiłem drugie, już troszkę bardziej wiedziałem, jak to nadkole sobie urzeźbić. No i mam na dorobione nadkole wewnętrzne, przyłożone nadkole zewnętrzne, dosłownie na wtyk, także widać mniej więcej o co chodzi, jak to się będzie miało prezentować. Też sobie przyłożyłem botniczek przedni, żeby sobie tutaj to wszystko patrząc z boku móc zaobserwować, jak to się układa. I zaraz zabieram się za pasowanie tych nadkoli wewnętrznych z nadkolami zewnętrznymi, które tak jak mówiłem będę lekko modyfikował przy użyciu spęczarki koła angielskiego, żeby nadać im jeszcze troszeczkę inny łuk niż ten, który jest oryginalnie w Audiczce. Będzie pasowało klimatem do auta z lat 50., a zmieszczą nam się szersze fele. Na razie to są oryginalne Merole, ale wiadomo, będą zmienione felgi, będzie niższy profil, no i samochód też będzie obniżony. Wsadzam sobie. Wsadzam sobie w to nadkole wewnętrzne. No i teraz muszę popatrzeć, ponieważ będę musiał lekko przerobić. Tutaj delikatnie spęczyć tą krawędź, żeby się położyła względem linii Volvo. No wiadomo, tutaj przyciąć. No i też lekko na kole angielskim przekołować rand, żeby go delikatnie wzmocnić, żeby mi to ładnie przylegało, ale żeby nadkole szczelnie tutaj wypełniało przestrzeń po kole. Kombinowałem z tym nadkolem i przekombinowałem, niestety. No czasami tak jest. Czasami tak jest, że się ma dobre intencje i nie zawsze wyjdzie. Zniszczyłem to nadkole. Chciałem je trochę zmęczyć, trochę rozpędzić, wiem, że na kole angielskim, ale nie, to nie będzie to. To jednak nie będzie to. To jednak nie będzie to. To tam się nie zmarnuje, bo to sobie kiedyś wykorzystam do nadkola wewnętrznego w jakimś projekcie. Także odłożę sobie na regał i tą stronę, i drugą. Za dużo to bym musiał nadginać. I po prostu zamówiłem 4 nowe błotniki, tym razem Audi A4 B6. 4, bo chcę takie same nadkola z przodu i z tyłu. Zobaczymy, czy to przyniesie szczęście. Ja trzymam kciuki, żeby się udało. Tak to jest, jak człowiek chce sobie uprościć, to sobie uprości, no. Sobie uprości. Nie chciałem rzeźbić od podstaw tych nadkoli, tylko żeby właśnie zaoszczędzić czas zaadaptować. Dobra, no A4, B6 wydaje mi się, że będą ładne. Także tak. I za karę wjeżdżam szlifować spawy dzisiaj cały dzień. Nie zasłużyłem na przyjemną robotę.
Dzisiaj kara. Very good. Very good. Very good. Dobra, podejście numer 2. Mam nadzieję, że finalne, bo troszkę mnie to kosztowało szmalu. One są dużo wyraźniejsze, dużo mocniejsze jak w A6. No i mam nadzieję, że tutaj mi się fajnie ułoży i już chyba widzę, że będzie dobrze. Dużo wyraźniejsze, dużo większe. No i tak jak nam wyszło z tyłu, tak powinno być. Od razu widać, że jest dużo mocniej wyrzeźbione jak z A6. Jest dużo głębsze te wyżłobienie i właśnie to, co chciałem osiągnąć, próbując pęczać tutaj, właśnie żeby zaostrzyć ten łuk, no to tu mam to w oryginale. No i tak jak widać, tutaj ta strona nam się delikatnie zaczyna, robi nam się mocne i tu z tyłu to poszerzenie jest bardzo wyraźne. Czyli tak właśnie jak potrzebujemy tutaj na karoserii, czyli tutaj łagodnie i tutaj bardzo wyraźne poszerzenie, ponieważ tył Wolwinki się zawęża. Mam te nowe nadkola z tyłu, czy jedno przyłożone. No teraz szerokości są idealne, tutaj też z tyłu fajnie przylega. No i kolejny mały fragmencik układanki, puzzlanki, która będzie wchodzić tu. O, zaraz to jeszcze lepiej przypasuje. No tak. Zaraz to jeszcze lepiej przypasujemy, żeby zrobić fajną półeczkę tylną, która nam tu będzie ładnie się zgrywała. Zaraz to jak cykniemy, to będzie lepiej to widać. I dobra, jałtko tutaj z tyłu jest cyknięte. Wyrobiona jest taka półeczka, która przedłuża. Znaczy ogólnie no półeczka pod szybą, która jeszcze to łączy. No wiadomo, wszystko się wykończy, ładnie zagumuje. Także można powiedzieć, że tutaj tylną część, jeżeli chodzi o słupki B i słupki C, mam już całkowicie zamknięte. To jest wszystko fajnie strukturalnie porobione, powzmacniane. Także teraz przeniesiemy się tutaj do przodu. Więc teraz czas na podszybie tutaj z przodu. Także zaraz sobie przygotuję blaszki z aluminium, które podsunę tutaj pod miejsce łączenia, żeby po prostu w trakcie tutaj spawania, punktowania tej blachy, którą dorobimy, żeby nie przysmażyć tego, co jest pod spodem. Koncepcję mam taką, żeby po prostu zrobić ładne łączenie. Po prostu będzie spawane punktowo na zgrzewy. I też będę chciał tutaj zrobić takie przetłoczenie, żeby ten spływ wody był funkcjonalny, ponieważ tutaj jak spojrzymy, to tu jest fabryczny mercedesowski spływ, więc będę chciał tak wyrzeźbić tą blachę, żeby woda spływała sobie elegancko do mercedesowskiego spływu. Nie ułatwię sobie i nie zdemontuję całego tego nawiewu, no ponieważ właśnie robimy tutaj spas dosłownie na milimetry ze wszystkim, więc no muszę to mieć pod spodem, żeby móc tutaj to wszystko złożyć do kupy. Ponacinałem, położyłem, tu jeszcze zetnę ten falt zaraz i będę kombinował, jak tutaj fajnie wstawić blaszkę, łącznie z tym, że tutaj będę musiał zrobić ładny kapturek. No, troszkę rzeźby, ale i tak jestem zaskoczony, w jaki zajebisty sposób to wszystko do siebie pasuje, w sensie Wolwina do Mercedesa. I do robienia tego elementu rozpocząłem od dorobienia szablonu z kartonu. No i dobra, mamy blaszkę dociętą. Teraz blaszka, to, że jest sztywniejsza, to o wiele łatwiej nam wchodzi. Tutaj sobie zaznaczam, gdzie muszę zrobić takie zagięcie, a tutaj zaraz na rowkarce zrobię sobie żłobienie. No i zaraz będziemy tutaj przymierzać. Wiadomo, tą stronę później będę musiał podgiąć w dół, żeby ją położyć. Czy tu będzie równo szła, no i tu będzie się załamywała w kierunku tego elementu. Tak jak podciąłem, jeszcze będę mógł mocniej położyć,
podczas spawania wszystko. No i dobra, przetłaczam sobie tą blaszkę. Teraz chcę zrobić tutaj to podbicie na ten fragment tutaj od podciśnienia, które steruje otwieraniem przepływu powietrza z zewnątrz albo od tylko wewnątrz kabiny. No i użyję sobie do tego młoteczka, bo tutaj chcę tą fazę wyokrąglić. Zobaczymy, czy mój młoturio w ogóle będzie chodził. No i nam się zrobiła tutaj taka ładna kulka okrągła. Może. Lepiej niż lepiej. Tu jeszcze możemy zrobić kółko. Lekkie kółeczko. No i dobra, coraz bliżej, tu już mam zrobione podgięcie takie na wzór, znaczy na podkąt tego pasa. Si senior. Tak będzie. No i dobra, tą blaszkę mam przygotowaną, nadziurkowaną, zapodkładowaną, poszlifowaną z tej strony. No i teraz przygotowuję sobie blaszki aluminiowe, które wsunę na czas spawania tutaj między po prostu blachę a matę taką piankową, wygłuszającą, która jest pod spodem. Także docinam sobie blaszeczkę i zaraz będziemy tutaj wszystko ze sobą spoić. No i dobra, jakby tu się nam coś zajęło w środku, ale wątpię, bo tam jest dosyć dobrze zabezpieczone, ale na wszelki wypadek butelka po prostu z nawierconą dziurką, bo to trzeba wtedy, jak się coś tam zajmie elegancko, po prostu punktowo pierdzielnąć. I taka butelka z taką dziurką po prostu jest najlepszą rzeczą, bo można precyzyjnie, punktowo gdzieś tam szczelinkę sobie wstrzyknąć wodę, więc to niech sobie stoi na wszelki wypadek tu. No i zaczynamy tam spawać. Dobra, cyknięte. Jutro się to przyszlifuje i będziemy działać dalej z bokami tutaj. No i tutaj właśnie wykonuję szablon z kartonu fartucha przedniego. Także zrobimy go z takimi przetłoczeniami i wybitkami, żeby go wzmocnić. I on tu będzie fajnie łączył Mercedesa z Volvem. No dobra, ale zanim zaczniemy tutaj wykańczać ten element i ogarniać tą tutaj blaszeczkę, przygotujemy sobie kabelki. I teraz tak, musimy dorobić nową skrzynkę pod tutaj tą magistralę jedną i drugą, robiąc tak, żeby przypasować sobie też tutaj oryginalny zawias od maski, a tutaj wykonamy sobie skrzynkę, która będzie w takim kształcie litery L i będzie znajdowała się tutaj, robiąc nam miejsce elegancko pod ten zawias od maski. Także od tego dzisiaj zacznę, że przygotuję sobie tą skrzynkę. Zaraz zastanowimy się także nad tą stroną, nad przygotowaniem tej skrzynki pod komputery silnika i skrzyni. Mamy przyłożoną maskę. Przylega tutaj tym wzmocnieniem. Także tak to się będzie prezentowało. Tutaj teraz muszę podciąć sobie ten fragment, zagiąć, ponieważ ten tutaj kawałek chcę zrobić niżej, żeby nie przeszkadzało z maską. Dorobię sobie tutaj tylną część i dorobię sobie element wewnętrzny, na którym będzie mocowane będą te dwie skrzyneczki. No i ten element będzie przykręcany po prostu do tej obudowy. Teraz muszę sobie rozkminić element, który będzie mi trzymał fajnie te skrzyneczki. Dobra, koncepcja się zmieniła delikatnie. Zamiast blaszki, która będzie trzymała te skrzyneczki, dorabiam takie po prostu nóżki, na których to będzie stało. No i dobra, tak to jest z takimi rzeczami, że człowiek później siedzi i rzeźbi godzinami. Ale tak, zamiast blaszki dorobiłem sobie nóżki. Tutaj jeszcze tą jedną nóżkę muszę przerobić, bo troszkę tutaj pół centymetra mi się odchyliła podczas spawania. Zaraz to skorygujemy. No i tutaj ten element będzie, zrobimy sobie uszy wtykany. Tutaj będzie z tej strony przykręcany, a to będzie zamocowane tutaj do tych nóżek.
Jest to na odpowiedniej wysokości, tak aby kable nie dotykały do blachy poniżej. Będzie się taka specjalna, oryginalna gąbka, która jest w tych skrzynkach, która będzie izolowała te elementy elektryczne i kable od dołu blaszanego. No i wiadomo, pomalujemy i zagumujemy wszystko. No i też od razu zaczynam sobie rozpinać tutaj tą stronę. Tutaj akurat o tyle fajnie, że z tej oryginalnej skrzynki mercedesowskiej została mi plastikowa obudowa na oba komputerki i ona mi posłuży do mocowania komputerków. Po prostu obuduję sobie tą obudowę. No i dobra, to mamy już ładnie rozłożoną wiązkę i teraz z tej strony musimy sobie też w fajny sposób rozmieścić tą wiązeczkę. Także tak będą się działy komputery. Dobra, posprawdzone, czy dotyka, czy nie dotyka, nie dotyka, maseczka przyłożona. Także spokojnie mamy wystarczający luz. I możemy cykać komputery. Także możemy cykać tutaj nóżki od komputera i też się zastanowić później nad obudową. Pomału, ale jak będziemy mieli schnięte nogi i sobie przykręcimy te dwa komputerki do tych nóżek, to będziemy mogli spiąć kable i sprawdzić, czy odpala maszyna. No i kolejna blaszka, czyli pyk. Nie wiem, czy mi się to jedną ręką uda. Pyk. To nam elegancko wchodzi tu. O, pyk. Ładnie wskakuje. I ta blaszka będzie tutaj cyknięta zaraz pod komputerami. No i dobra, porobiłem sobie zdjęcia, ale podczas edycji wideo gdzieś te zdjęcia chyba usunąłem. No ale fajnie, że jest filmik, bo nie pamiętam, gdzie podpiąć niektóre kabelki. Od teraz już wiem, że biały, teoretycznie one wchodzą. Nie powinno być różnica, że tu można pomylić ten biały z tym fioletowym i chyba tutaj ten też fioletowy ma taką samą wtyczkę. Ale tak, szukam, tu mam podpięty czarny, ok. Szukam jeszcze jednego kabelka i po prostu nie mogę znaleźć slotu pod niego. Tu go nie widzę. Tu jest wpięty ten, tu jest wpięty ten. Dobra, przejrzymy sobie dalej ten filmik. Może będzie coś lepiej pokazane. Dobra, idziemy, podłączymy ten jeden, zobaczymy co będzie. No i dobra, mamy tutaj wszystkie kabelki pod maską ułożone, no, zrobione miejsca pod elementy, do których są przyczepione kabelki. Kabelki zaraz będziemy układać, ale już mniej więcej widać gdzie, co i jak. I będziemy na to zrobić fajniejszy porządek, to poukrywać, zrobić obudowę. No i dobra, jak mamy przygotowane uchwyty, to teraz będziemy musieli sobie zaślepić tutaj te otwory do kabiny, zanim zaczniemy wstawiać sobie te boczne narożniki. To tutaj właśnie musimy przygotować sobie blaszki, którymi zaślepimy te przelotki do kabiny. Akurat widać, fajna jest uszczelka, więc będzie fajnie. Blaszka, z której też będą wychodziły te kable, także jakiś mały otworek się zrobi, znaczy taki pod te kable, gumę taką przejściową się zastosuje. Zanim się to wstawi, to tu muszę to przygotować, żeby później po prostu się tutaj nie szarpać, mieć dostęp. No i dobra, pierwszy szablonik. No i mam takie przetoczenie na blaszce i wytniemy się zgodnie z tym przetoczeniem, także z szablonu taki coś wyszło. Tu chcę podciąć, zrobić zagięcie. To jest w ogóle blaszka aluminiowa, 2 mm grubości, także będzie tutaj fajna zakrywka i coś takiego. Tu jeszcze muszę przełożyć kabelek i będzie fajnie ta blaszka przylegała. I tak samo z tamtej strony zaraz zrobimy. No, ale najważniejsze jest to, że jak założymy chłodnicę, to możemy odpalać. W następnej części już myślę przejedziemy się. W części trzeciej chyba już się w końcu przejedziemy, także może się w końcu przejedziemy. Zapraszam już na następny odcinek, na którym będziemy odpalać maszynerię. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, lajkowania i pozostawienia komentarza pod filmem. Dzięki i do zobaczenia.